Cześć i czołgiem. Ponownie witam Was w obozie Millworld. Tym razem wiatr bezczelnie zmienił nam tu kierunek i zamiast schronienia mamy żagiel, ale nie zrażamy się tym, bo dzisiaj nie o schronieniu, tylko o parakordzie. Mam tutaj kilka parakordowych bransoletek różnych firm. Mam też na sobie pasek z parakordu, za chwilę pokażę Wam go na zbliżeniu. Do czego parakord może się przydać w wyprawach survivalowych, w wyprawach eksploracyjnych. O tym sobie dzisiaj powiemy. Wśród Waszych propozycji odnośnie rozbudowy obozu pojawiła się jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie skrytka. Ten obóz jest w terenie dość dzikim, także jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś tu przyjdzie, zacznie nam grzebać w naszej skrytce. Niemniej jednak wolałbym, żeby ta skrytka dobrze kamuflowała się w terenie i mam już pewien pomysł, jak ją wykonać. Także zanim przyjrzymy się parakordowi, ruszamy w teren na poszukiwanie materiałów na skrytkę. Kolejna z Waszych propozycji, czyli kubek po zestawie survivalowym od firmy MFH. Sprawdzamy, czy rzeczywiście działa jako latarka. Stoi teraz na pełnym słońcu, ładuje się. Niepozorny pniak po brzozie, całkowicie spróchniały w środku. Jednak będę musiał go w taki sposób usunąć z gruntu, oderwać od podłoża, żeby go nie uszkodzić, bo jednak, o proszę, nie będzie to wcale takie trudne. On sam oddzielił się już od korzeni. To jest w zasadzie sama kora wypełniona tylko próchnem. Idealnie wszystko odeszło. Teraz wystarczy już tylko, że to oczyszczę. Nieopodal naszego żagla rośnie sobie, a właściwie próchnieje mały pniaczek. Nie różni się niczym od podobnych spróchniałych pniaków. A jednak ściągamy wieko, a w środku elementy, którymi dzisiaj się zajmiemy, czyli bransoletki z parakordu. Wykorzystajmy bransoletkę firmy Texar. Rozpleciemy ją sobie. Zobaczymy, jak wygląda proces rozplatania takiej bransoletki, bo nie jest to takie hop. Zaraz sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście firma Texar nie leci tu z nami w kulki i czy to jest parakord 550. Przetniemy linkę. Wewnątrz powinny być takie oto nylonowe rdzenie, które również mają wiele zastosowań w działaniach survivalowych. Odetnijmy kawałek tej linki i sprawdźmy, co mamy wewnątrz. Są nylonowe rdzenie. Ile ich jest? Już liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dokładnie. Czyli nie jest to żadna podróbka parakordu. Jest to oryginalny kord 550 odpowiadający udźwigowi 550 funtów, czyli w przybliżeniu 250 kg. Oczywiście obciążenia statycznego, nie mówimy tu o obciążeniu dynamicznym. Kiedy linka jest szarpana, wtedy oczywiście zerwie się już przy obciążeniu około kilkudziesięciu kilogramów. Jako że w działaniach survivalowych zapasu linki nigdy za wiele, możemy ją przenosić na różne sposoby, nie tylko na nadgarstku. Jeżeli uwiera nas bransoletka, na nadgarstku możemy nosić taki oto pasek i to jest moje ulubione rozwiązanie. To jest najlepszy pasek, jaki kiedykolwiek nosiłem, nie dlatego, że zapewnia nam dodatkowy zapas linki, około 20-30 metrów, nie wiem ile dokładnie, ale sporo po rozpleceniu czegoś takiego. Nie chcę go rozplatać, to jest oczywiście tylko do zastosowań awaryjnych, kiedy znajdę się w sytuacji prawdziwie survivalowej, wtedy mogę go rozplątać. Mam naprawdę dużo linki do budowy schronienia chociażby. Natomiast idealnie można go dopasować do własnej sylwetki, dlatego że tutaj, jeżeli go już założymy, to sami popatrzcie, mogę go zapiąć praktycznie w każdym miejscu. Ograniczają nas jedynie przerwy pomiędzy splotami. Jak wiadomo, inne paski ograniczają nas rozstawem oczek, natomiast tutaj tego problemu nie ma, mogę go dopasować dowolnie i dlatego tak bardzo lubię ten pasek. Dodatkowo jest szeroki, wygodny, nigdzie nie uwiera. Świetna sprawa, naprawdę. Jeszcze inną metodą na przenoszenie dodatkowej ilości linki są sznurówki. I tej metody jeszcze nie testowałem, ale myślę, że właśnie sobie w ten sposób przygotuję jeden z butów. Tutaj mamy linkę, którą już rozbroiliśmy, którą przeciąłem, żeby sprawdzić, czy ma te 7 rdzeni z bransoletki firmy Texar. I teraz ważna uwaga, jeżeli ja już przeciąłem tę linkę, to jak widzicie, rdzenie nie są tutaj plecione wewnątrz. Dlatego musimy teraz tę linkę zabezpieczyć przed tym, żeby te rdzenie nie przesuwały się wewnątrz oplotu, bo to sprawia, że linka będzie słabsza. Dlatego, żeby rdzenie się nie przesuwały, muszę teraz podpalić końcówkę linki, poczekać aż to wszystko się stopi ładnie
Tak wyglądają idealnie zabezpieczone końcówki. Oplot stopiony z końcówkami rdzeni, nic się wewnątrz nie będzie przesuwać. Szczerze mówiąc, prezentuje się to lepiej niż oryginalne sznurówki, które mechacą się i wyglądają nijako. Paracord jest naprawdę bardzo ładny, no a przede wszystkim funkcjonalny. Końcówek moich nowych sznurówek nie ma co wyrzucać. Jeszcze tyle paracordu zostało. A tutaj mam zerwany sznurek od suwaka w plecaku. I to też może być niezłe zastosowanie dla paracordu. Wystarczy, że przewlekę, zawiążę prosty węzeł łączący na końcu. I gotowe. W tym wypadku stopię obie końcówki razem ze sobą. Myślę, że ta wersja wcale nie prezentuje się gorzej od oryginalnej. Nasz latarko bidon ładował się przez cały czas nagrywania odcinka. No i teraz chwila prawdy. Czy rzeczywiście można tę latarkę naładować słońcem? Naciskam. No i nawet świeci. O, jak widać, są tutaj jeszcze światła sygnalizacyjne. Paracord 550 ma naprawdę wiele zastosowań, jednak nie nadaje się do wszystkiego. Na pewno nie można używać go w technikach linowych, dlatego że nie jest odporny na przeciążenia dynamiczne, na szarpnięcia liny. Nie powinniśmy także wieszać na paracordzie hamaka, dlatego że do tego są potrzebne też specjalistyczne linki, taśmy. Paracord natomiast jest idealny do prac obozowych, do budowania obozu, do rozpięcia plandeki, tarpa. Jest też świetny do rozmaitych prac naprawczych, takich jak na przykład zerwana sznurówka. Możemy ją wymienić właśnie na paracord pozyskany z bransoletki. Możemy również naprawić zamek w plecaku, wyjąć rdzenie z paracordu i użyć ich jako nici do szycia. Możemy także tych rdzeni z paracordu użyć do budowy prowizorycznej wędki. Paracord pod najróżniejszymi postaciami dostępny jest oczywiście w sklepie Milworld. Wszystkie linki pod filmem. Ponownie zachęcam Was do przedstawiania Waszych pomysłów na temat tego, co moglibyśmy jeszcze dostawić w obozie, na temat tego, co moglibyśmy przetestować z asortymentu sklepu Milworld. No a tymczasem na razie, trzymajcie się, i nie zapomnijcie jeszcze kliknąć w dzwoneczek, później z rozwijanej listy kliknąć wszystkie, czy obserwuj wszystkie, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale jest to bardzo ważne, żebyście otrzymywali powiadomienia. Wtedy będziemy mieli większe zasięgi, no i wtedy też będzie większa motywacja do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki coraz ciekawsze. Także dzięki, na razie, trzymajcie się i czołgiem. Czas na test latarki w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu. Uwaga, odpalam ją. No i proszę bardzo. Świeci naprawdę nieźle. No nie są to jakieś gigantyczne osiągi, wiadomo. Ale jak najbardziej taka latarka może się przydać, chociażby do przeszukiwania okolic obozu podczas noclegu. Jeżeli gdzieś nam jakaś rzecz się zawieruszy, bardzo łatwo będzie ją zlokalizować właśnie z pomocą takiej latarki, która w ciągu dnia będzie ładować się słońcem.